Jak tu się stąd w ogóle wychodzi? Zawsze to chciałem powiedzieć i zaśpiewać, czyli Ekwador! Prawie bym się zabił. Ale mam dobry humor. Czekajcie, włączę lampkę. Moi drodzy, zaczynamy nową... Gdzie tu się otwiera? Nową przygodę. Jest godzina 20 i wychodzimy z miejsca, w którym spałem przez 2 noce, czyli w domu Giancarlo. Tu mieszka jego siostra z mężem, 2 dzieci, rodzice, dziadek Giancarlo i jeszcze jego brat. A to jest mój ziomek z Włoch, nazywa się Davide, ma 24 lata, jest strażakiem i to jest jego pierwsza taka gruba wyprawa poza Europą, przez Amerykę Południową. Mówi, że nabrał sprzętu za dużo, jak widzicie, ma duży plecak, mały i duży i sporo sprzętu jeszcze takiego zimowego. Gdzieś tam łazi w góry. No i razem jedziemy do Vilcabamby z Davide, tym samym autobusem o tej samej godzinie i i działamy w duecie. Right, Davide? Right. I understand everything. Na koniec zamówiłem sobie, słuchajcie, dzisiaj na kolację narodowe danie peruwiańskie, czyli ceviche, czyli po naszemu surowa ryba w sosie z limonki. Taki po prostu tutejszy śledź. Nie wiem, co to za ryba, chociaż z ryb to lubię filety. Gdzie on jest? Aha, zaczął palić papierosa. No, do tego miałem taką kulę ziemniaczaną, trochę przypominało mi to farsz na pierogi ruskie. Niesamowite, po prostu nowe takie smaki. No i pełny wigoru i energii zmierzam razem z Davide na dworzec. Nie wiem, który raz już dzisiaj będę przechodził przez ten jeden most, który łączy tutaj jedną stronę miasta Piura do drugiej, ale chyba 5. Żeby mnie tu coś nie rozjechało. Tu trzeba uważać, słuchajcie, bo pieszy tu nie ma żadnego pierwszeństwa. Czasem ktoś zatrąbi, a czasem nie. No, lecimy. Docieramy z Davidem na miejsce naszego wyjazdu. Chłopakczyna jeszcze szuka miejsca, gdzie by mógł coś zjeść. Ja się po prostu najadłem, tak jak wam wspominałem. Tutaj jest poczekalnia. Za dużo tu ludzi w ogóle nie ma. Tu nie ma. Tam musimy iść, tam kupowałem bilet. Tak, właśnie tam, gdzie Davide zmierza, to jest to miejsce, w którym tu jest autobus, odjeżdża. Wygląda dosyć tak skromnie, no ale jest jak jest. Davide jest bardziej zorientowany, bo śmiga sobie trochę po hiszpańsku, a ja nic. Na pewno gada lepiej po hiszpańsku niż po angielsku. To mamy jakiegoś gościa z ptakiem na środku. Co my tu możemy zjeść? Bolognesi, ristorante, osteria. Italian restaurant in Peru. No. Przejaja, Włoch idzie do włoskiej restauracji w środku Peru. Nie za bardzo mu się to podoba, ale mówi, jakie mam opcje? Może tu nie. No trochę lat już ta knajpa ma, blisko 50. Tutaj na styl włoski kasa jest na środku. No i tak, jedziemy z lemoniadą, taka lemoniadka 6 zeta i zupa z kurczakiem 7 zeta. Miejsce się nazywało po włosku, ale nie było w ogóle włoską restauracją, tylko tutejszą. No, Davide zjadł zupę, coś na wzór naszego krupniku. Gdzie my to mamy skręcić? Czyli rosół po prostu z kurczakiem i z kaszą. To jest ten nasz VIP bus, ale coś mi się wydaje, że nie ma tam takich miejsc rozkładanych. Zaraz zobaczymy. Dobra, trzeba dać bagaż najpierw. Locha. Trochę. Ale Gracias. trochę. Wbijamy. Jak zwykle jest covidowo. Aha. Otro ticket. Tiene que dar 11. Wygląda VIP, ale jest dużo miejsca nawet. Tu mam 11. Miało być 1 i 2, a jest 2 i 2. Davide, where are you going, man? No, miejsca nie są takie superowe VIP, jak do tej pory jeździłem tutaj przez Peru, ale to jest linia ekwadorska, którą będziemy zmierzać do, no jak sama nazwa wskazuje, w wiadomym kierunku, do miejscowości Loja, skąd się udam na południe jeszcze 2 godziny do Vilcabamba. O, tutaj macie takie coś, że sobie nogi można tak położyć i jest wygodnie.
No dosyć sporo miejsca. Tam macie oczywiście, o, jest Jezus Chrystus, okej, dobra. Tutaj jest taka przegroda, ja to nazywam tutejszą przegrodą covidową, bo we wszystkich tych autobusach takie coś się znajduje. Dawide jest tam z tyłu, jest, macha tam do nas. Spodziewałem się większego luksusu, ten autobus kosztował 75 zł, będziemy jechać około 9 godzin. Przez całą noc. Jest godzina 21, więc no, zaoszczędzam też na noclegu 2 w 1. Mam nadzieję, że będę w miarę wyspany jutro już w miejscowości Wilka Bamba. Możecie zobaczyć, jak ludzie tutaj traktują zimę. No, gość jest w czapce, poubierany w puchówce, pozapinany po samą szyję, jeszcze kaptur ma do tego, a ja wsiadłem ledwo do tego autobusu i się po prostu gotuję. No i wyruszamy na trasie Pióra-Locha. Śmiesznie to brzmi, Locha, no nie? No, Loja, ale J się czyta jako H. Trasa, którą jadę, ma odległość 350 km i potrwać ma około 8 godzin, ale biorąc pod uwagę to, że w momencie, kiedy przekroczymy granicę, pierwsze, czy granica, może to potrwać nawet do godziny. Tak z opowieści ludzi słyszałem, że to nie jest takie super szybkie, żeby tam urzędnicy podbili, aczkolwiek autobus moim zdaniem jest wypełniony maksymalnie w połowie albo mniej. Jak miniemy granicę z Ekwadorem, no to jesteśmy już w terenie górzystym i no na pewno będzie dużo wolniej ta podróż przebiegała, ale spoko, nawet niech trwa 10 godzin, bo się przynajmniej wyśpię, no nie? A tak to co, będziemy o 3 w nocy tam i co robić? Jeszcze jaka synchroniczność, słuchajcie, jest tak, autobus linii 111, siedzę na miejscu 11, a moja suma daty urodzenia też jest 11. Nie wierzę w synchroniczności aż tak bardzo ostatnio, ale no same 11. Jakaś kontrola. Otworzyli tylko bagażniki i kazali jechać dalej. Jest już chyba granica, wbijamy. Teraz się zapytam w ogóle, czy mogę tutaj logować. Na znaczy jest jakaś kontrola. Ale mnie kolana bolą. O Jezu. Gdzie my to jesteśmy? Na końcu świata. To jeszcze Peru? Nie, Ekwador. Jest. Tu są dokumenty. Nie wiem, czy tu można filmować, czy nie. Wziąłem sobie bluzę. Nie wiem w ogóle po co, bo jest tak gorąco. Tu nie będę filmował, dobra. To chyba każdy rozumie, o co chodzi. Jakby była jakaś opcja korupcji, to tutaj są wszystkie informacje. Trzeba tu w kolejce chyba stać. No, stoimy. No, proszę Państwa, dostałem właśnie pieczątkę i już będę mówił, jak tu się stąd w ogóle wychodzi. Zawsze to chciałem powiedzieć i zaśpiewać, czyli Ekwador! O! Prawie bym się zabił. Ale mam dobry humor. Czekajcie, włączę lampkę. No, w życiu nie byłem na takiej dziwnej jakiejś hali przyjęć, słuchajcie. Muzyka głośno gra, jest jedna budka, w ogóle nie, jedna budka jest oczywiście Peru, druga jest Ekwador. Do tej pierwszej budki podszedłem, no pan był trochę taki jakiś skwaszony. Nie robił mi zdjęcia, zresztą ja nie dostałem pieczątki w ogóle na lotnisku, bo tak powiedzieli, że nie dają w Limie, więc tu chyba też nie dostałem pieczątki. No i po paru minutach, jak tam kilka osób było przede mną, no dostałem swoją kolejkę i pan mnie tam jakby zatwierdził, nic się w sumie nie pytał. Tak jak powtarzam, dziwna taka hala, staram się takich miejsc nie nagrywać, no bo trochę na przypale, chociaż nie było nigdzie znaków, że nie wolno nagrywać, no ale to nie znaczy, że wolno nagrywać, Michał, żeby sobie biedy nie napleść, czy jak to się mówi. No i po chwili, po prostu po 15 minutach były parę osób przede mną i mnie ten pan z Peru odprawił. Poszedłem do drugiej budki z Ekwadoru i pan był tak uprzejmy. Słuchajcie, ale w ogóle musiałem tak jakoś kucać, bo ci ludzie są tutaj trochę mniejsi i no, na wysokości moich oczu jest już po prostu sufit. I ten pan tłumaczył, pytał się po prostu przez translatora na komputerze, w ogóle był zadowolony taki, i że z Polski i znowu mówił o Janie Pawle II i
i że wita mnie po prostu tutaj w kraju, w Ekwadorze i tłumacza używał, pytał się, jaki mam zawód i jak długo będę. No to mu powiedziałem, że 9 dni, że wylatuję, ale w momencie jej pieczątkę mi wbił. No i słuchajcie, no i jeszcze raz muszę powtórzyć, no jestem kurde w Ekwadorze, chociaż tu jest trochę jak na końcu świata. A Dawide jeszcze był ostatni chyba w kolejce, bo długo spał, więc parę minut zejdzie, zanim go tu zobaczymy, a ja może jeszcze tutaj coś nakręcę. Tu nie ma kompletnie nikogo, ani jednego auta. Może my tylko jakoś tak jesteśmy jako jeden ten autobus. W autobusie jest może z 10-15 osób. No i ogólnie jest świetnie, godzina jest, słuchajcie, nie widzę, w 12:30 w nocy i w połowie drogi jesteśmy. O, tu jest ta hala w ogóle przyjęć. Dziwna sprawa, bo mówię, ani w ogóle nie było tego takiego czujnika, ani w ogóle sprawdzania bagażu, tak tylko otworzyli, a tu kompletnie nie ma nikogo, ani pół auta. Nie wiem, czy tu ludzie w ogóle jacyś jeżdżą, może w nocy o tej godzinie, no nikt nie jest taki crazy, przepraszam, żeby jechać, tylko nasz ten autobus. O, tutaj parę osób się rozchodzi. W ogóle w autobusie jest z 15 osób i nic więcej. No i jestem cały podjarany, wskakujemy znowu do autobusu i lecimy na Ekwador. Jednak tu nie oszukiwali, jesteśmy w połowie drogi, czyli 180 km gdzieś za nami, 180 przed nami, teren górzysty i 4 godziny przejechaliśmy, więc no, ale niech się dłuży w sumie, bo nie ma co tak w środku nocy tam wylądować, bo nie będziemy wiedzieli, co z Daniele robić, a trzeba wziąć po prostu autobus jeszcze następny do Vilcabamby. Nowy kraj, nowa ekscytacja. Nie będę głosił tutaj na cały autobus, ale po prostu jestem znowu jak nowonarodzony. No, to nie znaczy, że to jakieś tam zaliczenie krajów, ale na pewno coś nowego, nowa przygoda i uwielbiam tak właśnie przekraczać granice autobusem w nocy i po prostu lądem tak namacalnie, nie tylko tak na lotnisku, gdzie się od razu wysiada i człowiek jest w środku kraju, tylko można trochę poczuć jeszcze takiego starego ducha przekraczania granic, jak to miało no, kilkadziesiąt lat temu, albo ma to dalej miejsce w wielu krajach na świecie. Tutaj nie ma wizy dla Polaków, 30 dni można przebywać, pan mnie tam grzecznie poinstruował. No, super miły był ten pan z Ekwadoru, tak mnie naładował energią. Uszy mi przytyka, bo już jesteśmy dosyć wysoko i tam zobaczyłem, że ta Vilcabamba to jest prawie 3000 metrów. Tam się mam, no nie będę zdradzał, o co chodzi, ale zobaczycie na kolejnych odcinkach, że no myślę, że się spodoba po prostu to, co wymyśliłem. No i żegnam Peru, było to wspaniałe 9 dni, które no, na pewno nie zapomnę i mam wielką, nie tyle nadzieję, co wielką wiarę, że ja tam jeszcze wrócę, ale w zupełnie innych warunkach chciałbym wrócić, bardziej na spokojnie, z wynajętym samochodem albo z transportem, żeby dotrzeć do tych miejsc takich bardzo odległych, bo tutaj jest tak jakby taka strefa przybrzeżna przy oceanie, później są góry i za górami jest Amazonka. Więc w ogóle nie dotknąłem ani gór, ani Amazonki. Autobus teraz cały czas się pnie i te 190 km będziemy przemierzać w 4 godziny. Więc no, możecie sobie wyobrazić, że jest dosyć kręta droga. Już mi po raz kolejny mi uszy przytyka, nie tylko, że mam słuchawka. Autobus to ledwo się pnie w górę, słuchajcie. Bo po prostu tu są już te spore wzniesienia. No, gość jest jakiś uparty z tym wentylacją, bo prosiłem go, żeby włączył 2 razy. Raz włączył, później wyłączył, teraz znowu nie włączył. Duszno jest jak diabli, ale może tu ludzie lubią się tak kisić, nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Trudno, najważniejsze, że jedziemy. Dawida tam śpi z tyłu, jaka kętra droga. Zarzuca moją torbą spod siedzenia ze sprzętem, ale się wije do góry. Ale muszę wam to powiedzieć. Nie chcę tutaj tak głosić, ale jest jedna rzecz, która nie chcę, o Jezu, ale zagina. Ale znasz to uczucie, kiedy jedziesz autem lub autobusem i cię tak mdli, a zwłaszcza kiedy patrzysz w telefon. No właśnie, próbowałem coś tu popracować, ale teraz nagina na tych wszystkich serpentynach. Po prostu cały czas się wznosimy.
Cały czas, od godziny już, odkąd minęliśmy granicę, to jedziemy pod górę i jest chyba, nie wiem ile, ale chyba kilkaset już zakrętów za nami. Nie ma dłuższego odcinka niż jakieś 100-200 metrów i zakręt. No i tak mdli, więc ani nie popracuję. Przeciążenia to jakieś 2G chyba są. Teraz mnie wygina, także na pewno spać nie będę, bo nie mieli aż po żołądku. Czwarta rano, kierowca pędzi jak szalony, bo teraz zjeżdżamy serpentynami, ale w dół i moje oko jedziemy grubo ponad 8 dych, przy dosyć ostrych zakrętach. Ciuchy lecą z krzeseł, trzeba trzymać, woda też. Jestem trochę już zmięty, ale wyspałem się w miarę, bo spałem 2 razy po 3 godziny, więc w sumie to jest tak 8. O, jakieś progi zwalniające. Zostało nam jeszcze 50 km do Lochy. Sprawdziłem przed chwilą na mapie. Jednak z tych 8 godzin, dobrze mówiłem, zrobi się 10. Nie narzekam, bo będziemy w Locha gdzieś koło godziny 6:30. Więc nie ma co się też spieszyć, bo nikt tam nas nie przyjmie do hostelu. Dawide zarezerwował jakiś fajny hostel z basenem. W górach. Będzie cisnął 4 dni tutaj, kawałek przez Ekwador i wraca do Peru. Skąd będzie podróżował aż do karnawału w Rio w styczniu. Pierwsza w ogóle jego taka dłuższa wyprawa. Jego paszport jest świeżutki i gładki jak dupcia niemowlaczka. Tak bym mógł śmiało powiedzieć, bo u mnie to był kłopot, żeby pieczątkę wbić. Dosiadło się sporo ludzi jeszcze po drodze, ale tu już w Ekwadorze. Taka grubsza cywilizacja, no bo światła się świecą. Do tej pory to było ciemno jak w DUM. Ach, ta polityczna poprawność chwyta na każdym kroku. Jesteśmy na jakimś placu. Catamayo. Budynki żółte, pomarańczowe, niebieskie. Kolejna kontrola tutaj, nie wiem czy to jest policji czy z wojska. Sprawdzali, czy nie było kogoś w bagażniku. Co chwilę są takie kontrole. No ale wszystko w porządku, jedziemy dalej. Jest i dworzec. Już taksówki czekają. Tutaj już wszyscy się wyładowują. Autobus był całkowicie pełny, siedziała tu jakaś pani koło mnie, tak sobie pomyślałem, 4:15, o której ona musiała wstać. Założę się, że tu jechała do głównego miasta, z dużego miasta do pracy, to musiała stać 3:30. Do pracy pewnie gdzieś na 5, na 6. Czasem człowiek narzeka, że jedzie tramwajem 20 minut. Gracias. Dobra, jesteśmy w Locha. Gdzie ten Davide jest? Dawide tam łapie swój plecak. No, a to byłoby na tyle. Dzięki, że byłaś ze mną. Znaczy w sumie z nami w tym średnio szalonej podróży do Ekwadoru. Zaczynamy kolejny kraj w tej mojej długiej misji 100 dni dookoła świata. A to jest dzień 9. Tak. Smacznej kawusi. Cześć.